W dzisiejszym odcinku naprawa lakiernicza porysowanej maski. Zapraszam. Zaczynam od demontażu atrapy, znaczka i spryskiwaczy. Następnie zmywaczem wstępnym plus 800 usuwam woski, tłuszcze i smołę. Dodatkowo odtłuszczam maskę zmywaczem międzyoperacyjnym dla pewności. Stosuję metodę na tzw. dwie szmatki. Przemywam krawędzie od wewnętrznej strony maski. Przykleję tam taśmę do maskowania. Maskuję obszar roboczy. W przypadku miejscowego uszkodzenia, przy założeniu, że cały element oprócz jednego miejsca jest w dobrym stanie, tak jak w moim przypadku, nie ma potrzeby podkładowania całej maski. Tutaj jeden ze sposobów na tzw. wywijkę. Zapobiegnie ona powstaniu ostrej krawędzi podczas podkładowania. Folią ochronną w płachcie maskuję cały samochód. Bezpiecznym nożykiem do folii wycinam niepotrzebny kawałek, zawijam go pod papier i zaklejam. Jak widać, oprócz głębokiego zarysowania jest również lekka wgniotka. Zaczynam od papieru P120. Robię to równo w taki sposób, aby spłycić rysę. Następnie łagodzę rysy papierem P240, szlifując równo na krzyż. Powierzchnię odtłuszczam zmywaczem międzyoperacyjnym. Przed podkładowaniem szpachlówką multifunkcyjną wypełniam dołek. Po około 30 minutach mogę przystąpić do szlifowania. Odmuchuję, a obszar bliżej wywijki szlifuję czerwoną włókniną ścierną. Teraz na przetłoczeniu maski szeroką taśmą robię wywijkę, aby uniknąć ostrej krawędzi po podkładowaniu. Odmuchuję i ponownie odtłuszczam. Teraz czas na zabezpieczenie antykorozyjne. Istnieją dwie metody: podkład epoksydowy oraz podkład reaktywny. Dzisiaj wybieram tą drugą metodę. Dokładne omówienie i porównanie obu metod nagram w kolejnym filmie. Przed zadozowaniem dokładnie mieszam komponent A. Nie potrzebuję dużej ilości podkładu, więc tutaj pomocna będzie waga. W karcie technicznej znajdziemy wagowe proporcje mieszania. Z proporcji wyliczam odpowiednią ilość utwardzacza dla danej ilości podkładu. Całość dokładnie mieszam i mogę przystąpić do aplikacji. Podkład reaktywny jest transparentny. Wystarczą dwie cienkie warstwy.
Podkład potrzebuje około 10 minut na wyschnięcie, więc w tym czasie przygotuję podkład akrylowy. Wybrałem podkład akrylowy wielozadaniowy. W zależności od ilości zadozowanego rozcieńczalnika uzyskać możemy wersję wypełniającą, gruntującą oraz mokro na mokro. Ważny jest odpowiedni dobór tła, czyli podkładu, pod dany kolor. Tutaj producent wymaga tła koloru szarego, więc takiego podkładu użyję. Na wadze mieszam podkład w wersji gruntującej. Aplikuję od 2 do 3 warstw podkładu. Po około 3 godzinach mogę przystąpić do szlifowania. Pomoże mi w tym puder kontrolny. Rozpoczynam od gradacji P600 na gąbce, następnie P800. W przypadku, gdy papier się zapycha, warto skorzystać z drugiego kawałka papieru i wytrzeć go o wewnętrzną, gąbkową stronę. Pozostały obszar maski szlifuję papierem P800 lub P1000, uważając, aby nie przeszlifować się przez warstwę lakieru bezbarwnego. Jeśli skorzystamy ze szlifierki oscylacyjnej, używamy papieru P500, P600 na cienkiej, elastycznej podkładce. Po zamaskowaniu do lakierowania przemywam element zmywaczem międzyoperacyjnym. Warto również przemyć element zmywaczem wodnym, który usuwa to, czego nie ruszy zmywacz rozcieńczalnikowy, czyli np. ślady po dotknięciu gołą dłonią. Bazę mieszam w odpowiedniej proporcji z rozcieńczalnikiem. Gdy podczas szlifowania zdarzą się przecierki, należy je przed lakierowaniem zaizolować podkładem epoksydowym. Aplikuję go szybkimi ruchami z bliskiej odległości, co zapobiegnie powstawaniu odkurzu. Po około 15 minutach przecieram ściereczką pyłochłonną, ustawiam pistolet i aplikuję pierwszą warstwę bazy w miejscu, gdzie aplikowałem podkład. Nie ma konieczności aplikowania bazy na całą maskę. Gdy pierwsza warstwa zrobi się matowa, aplikuję drugą, a następnie na zmniejszonym ciśnieniu i większej odległości aplikuję warstwę wypyloną. Czas na przygotowanie lakieru bezbarwnego. Aplikuję pierwszą warstwę lakieru. Kolejne warstwy mogę aplikować po około 7 minutach od aplikacji poprzedniej warstwy. Jednorazowo można zaaplikować maksymalnie do 3 warstw lakieru bezbarwnego. Po aplikacji ostatniej warstwy czekam około 14 godzin na utwardzenie. Niewielkie wtrącenia można po utwardzeniu łatwo wyciąć, a następnie maskę wypolerować. Pozostało uzbroić maskę w atrapę i spryskiwacze i naprawa skończona. Dzięki i do zobaczenia już niebawem.